Hello guys! Cześć wszystkim. Wszystkim mówimy wyraźnie, bo Mówimy? będzie o gwieździe z zagranicy. No to potrzebujemy tłumaczyć. Ale się błysnęło. Tak? O nie, to musimy To z się wrażenia. zrobić. Tak, bo prawdziwa gwiazda. Kochani, Christian Paul, Ten znany projektant. ten znany projektant. Dobra, zacznijmy od początku, ponieważ w ciągu ostatnich kilku dni internet huczy o tym, to jest właściwie... Robi tak. Tak, w wiadomościach TVP pojawił się materiał, gdzie jako ekspert właśnie została użyta eksperta wypowiedź Christiana Paula jako projektant... Amerykański projektant mody. No i wszyscy byli zaskoczeni, ponieważ nigdy nie słyszeli o kimś takim. Mało tego, zaczęli sprawdzać w internecie, nie było żadnej wzmianki o takiej osobie, więc... No a wiemy już z doświadczenia, jak działa obecnie TVP, więc wiecie. To może przedstawimy sylwetkę jakby tą taką rzeczywistą. Tak, oto do postaci. której dotarło Oko Press. Kto to robił? Agata Szczęśniak. Pozdrawiamy Agata. Która tutaj sobie zrobiła, jakby prześledziła, kim właściwie jest ta postać. Ta postać jest analitykiem i tak naprawdę chyba nazywa się Krystian Farbaniec. Znaczy nie chyba, tylko się nazywa, ale był analitykiem, ponieważ to konto zostało usunięte już, więc właściwie wiesz, może to być przeszłość. Może to być przeszłość, Ale nie a musi. może teraz robi w padzie po prostu. Może tak być. A my to wiemy, ponieważ mamy wszędzie ludzi. Wszystkie media okrzyknęły, że to jest ściema, tutaj mam akurat fakt przed sobą, Szok. podrabiany projektant mody. Okazuje się, że Christian Paul naprawdę istnieje. Tada. Nie nazywa się Christian Paul. No jest to jego, nie wiem, powiedzmy pseudonim pseudonim. artystyczny, do którego każdy ma prawo, wiesz. Tak, oczywiście. Wychodzi na to, że Christian Paul stoi za marką Mika May, o której zapewne nie słyszeliście. My też nie. Z tego powodu, ponieważ konto na Instagramie tej marki powstało we wrześniu 2019 roku. Pojawiło się tam niewiele postów, właściwie, no nie wiem, jakaś jedna pseudo-kampania, która zakończyła się w listopadzie 2019 roku. Tam, Czyli to jest z tego czasu jest ostatni post. 3 miesiące. No nieźle, nieźle. No i to właśnie, i tak to się skończyło. A w ogóle jeszcze warto dodać, że w ogóle maniacy zauważyli, iż te kreacje, które zaprezentował podczas tej jedynej kolekcji, bardzo przypominają stroje, które można znaleźć na AliExpress. Teraz to widzicie. Więc wpasowuje się to właściwie, jest na czasie. Wpasowuje się w ostatnio poruszane tematy, możesz pokazać paluszki. Poruszaliśmy na przykład, więc dobrze, że Christian jest na czasie. Tak. Czyli co? Wychodzi na to, że Christian jest Istnieje. projektantem i istnieje, ale znaczy wiecie, my też jesteśmy projektantami, na to wychodzi. Na przykład zobaczcie, ta piękna bluzeczka. Kto stworzył ten wzór? Stworzyliśmy ten wzór. My też mamy sklep internetowy, czyli jesteśmy projektantami. Jeżeli Christian stworzył jedną kolekcję, z czego większość lub wszystkie jego rzeczy przypominają te na AliExpress, to myślę, że... Jesteśmy równie wielkimi projektantami. I mało tego, myślę, że wy też możecie. Oczywiście, że tak. Dużo kontrowersji prócz samego istnienia bądź nieistnienia wzbudził również język, którym posługuje się Mr. Christian, ponieważ oczywiście w materiale wiadomości mówił w języku angielskim i tam miał takie pytanie. International Star. A tak sobie wyobraźcie, że z naszych informacji wynika, że pan Christian biegle posługuje językiem polskim. Że jak ktoś z nim współpracował, bo do takiej informacji też dotarliśmy, to ta osoba współpracowała z nim w języku polskim, a nie obcym zagranicznym. Może jest tam jakiś taki przypadek lekcji. Że on camera record Yes, is English. in English and Yes. please stop. Okay. Okej, rozumiem. No może sobie Może być. tak być, może tak być. Miałam z nim współpracować. Paul faktycznie ma pracownię i coś tam projektuje, ale rozmawiałam z nim tylko po polsku.
Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Jeszcze dziennikarze dotarli do informacji, że na jego stronie tam też trzeba mieć podane, gdzie się przechowuje dane osobowe osób, które wiecie, on ma tam sklep swój na stronie i okazało się, że dane są przechowywane na Powiślu w Warszawie, dzielnica. A nie w USA? Nie w USA, a podpisali przecież, że to jest ten zagraniczny projekt. Amerykański. Chyba, że my jesteśmy już częścią USA. A może tak być? Może tak być, Może wiecie być. o co chodzi. Może się nie zorientowaliśmy. Obronie Krystiana stanęła pani fashionistka Fitaschion. przez dwa N na końcu. Fitaschion. E, Blogerka. Ma 773 polubienia na FB. ale ja myślę, że to jest kwestia czasu, bo wiesz, teraz przez fame. No widzę, że stara się wybić. Pani powiedziała, że Krystian istnieje. Czym za bardzo nie wywołała chyba sensacji, ponieważ wiemy, że istnieje, ponieważ się wypowiadał w materiale. Ale nie potwierdza to, wiesz, podpisu i słuszność jego wypowiedzi. No dobra, czyli jakby podsumowując, przedstawię swój punkt widzenia może, tak? Dobra. TVP znalazło projektanta, który wypuścił jedną kolekcję, która przeszła bez echa i najwidoczniej Kolekcje, no. wstrzymał lub porzucił jakby tę swoją pasję, no bo jeżeli ostatnie jakiekolwiek doniesienia, nawet z jego własnego jakby sociali pochodzi z listopada 2019 roku, no to wskazuje na to, że nic się nie dzieje w tym kierunku. Podpisali go jako amerykański projektant, ponieważ ma korzenie amerykańskie i rzeczywiście umie posługiwać się angielskim językiem, super fajnie, przydatne w tych czasach, ale z drugiej strony, zresztą co widać było na jednym z jego live'ów, bardzo dobrze umie posługiwać się językiem polskim, nie stanowi to dla niego problemu, co też udowodniła w ogóle maniaczka współpracująca z nim w przeszłości, więc właściwie materiał zmanipulował do Tak. granic możliwości tę sytuację, ale było tam ziarno prawdy. Czyli znowu z drugiej strony doniesienia innych mediów o tym, że on nie istnieje, też były nieprawdziwe. Wy To rozumiecie, prawda. co się dzieje? I jakby dożyliśmy takich czasów i takich nierealnych po prostu historii, że gdy myślisz, że już wszystko wiesz, to tam jest jeszcze drugie, trzecie, czwarte i piąte dno. Oczywiście, że tak. To jest, wiesz, postprawda typowa. To jest, wiesz, coś w stylu jakby mnie zapytały się wiadomości, żebym powiedział, jak pisarz pisarzowi, jak podoba mi się nowa książka Olgi Tokarczuk. I jakby wiecie, teoretycznie napisałem książkę, więc teoretycznie się tutaj zgadza, ale czy ja jestem pisarzem? No nie, raczej nie. I wiesz o co chodzi, że też to nie jest teraz tak, że TVP zrobiło mu krzywdę i tak dalej. On w to świadomie wszedł, Tak. w te iluzje po prostu, tworzenie po prostu nie do końca prawdziwych sytuacji, więc też takie mówienie, że spotkał go teraz hejt, mech. No, Znaczy ja myślę, że to jest takie, wiesz, hejt jest bardzo popularnym nadal słowem. Oczywiście, że tak. I ja myślę, znaczy może jestem naiwny, ale chcę wierzyć w to, że on zrobił to wszystko z premedytacją i wiedział, mi się tak jaką wydaje. wywoła to po prostu lawinę później i że na przykład my teraz będziemy o tym mówić. A wskazuje na to, że teraz wyczuł swój moment, swoje 5 minut i za wszelką cenę próbuje jakby się uchwycić tego, robiąc te ciągłe live'y, z których nic nie wynika właściwie, niby odpierając te zarzuty i śmiechy, bo no z jednej strony nie kłamie, ale z drugiej strony kłamie, tak? No Tak. nie mówi prawdy. Nie mówi całej prawdy. Nie mówi całej prawdy i to też zmierza donikąd. Nagle dzień po tym, gdy pojawił się ten materiał i zaczęło być głośno, na szybko został nakręcony materiał na jego YouTube'a, gdzie nigdy wcześniej nie był żaden materiał wrzucany. Tak. Nagle pojawiły się 3 krótkie filmiki z jakichś takich pseudosesji czy coś takiego, a wiemy o tym, że to było kręcone teraz, ponieważ po prostu w ogóle maniec to widzieli, donieśli nam, że kręcił to zresztą niedaleko nas
przy Placu Grzybowskim i od razu automatycznie zostało to wrzucone. Pojawia się gdzieś właśnie w internecie i próbuje wzbudzić całą coraz więcej zainteresowanie i przedstawiając się też w roli ofiary, co jest no niestety słabe i No, jest śmieszne po prostu i żałosne, powiedziałbym tak, nawet. no w jakiś sposób, wiesz, stawiając się na równi z jakimiś rzeczywistymi ofiarami hejtu tak. w internecie, no nie wiem, Gdy no. on świadomie po prostu spróbował z ludzi zrobić głupków. Wiecie o co chodzi, jak po prostu macie taki gar duży i po prostu kręcicie, żeby tylko coś się zakręciło i nagle to wybucha i jesteście zaskoczeni, ale jak to? Czy ktoś w ogóle zwrócił uwagę na jakieś jego ubrania, czy ktoś o tym ma pojęcie? Nawet nas to nie obchodzi i w sumie nic dziwnego, bo nie od tego się to zaczęło, co nie? Nie sądzisz? No dobra, jaką przyszłość na przykład wróżysz temu wielkiemu projektantowi? No ja myślę, że na przykład w TVP spokojnie mógłby mieć swój kącik jakiś. Z Magdaleną Ogórek na przykład. Na przykład jakieś metamorfozy może, a może po prostu, nie wiem, nauka angielskiego, Ale amerykańskiego, przepraszam. A myślisz, że pani Chorodyńska może się po prostu bać? o Myślę, swoją że może posadę? się bać. Konkurencję Myślę, w końcu że będzie miała Jacyków. powinna dygant, no. No, ja nie wróżę zbyt wiele. Myślę, że za niedługo przejdzie zainteresowanie. Tak, no na pewno za 5 minut już nikt nie będzie, nie pamiętam. Znaczy, ja jestem pewien, że on będzie próbował, wiesz, jeszcze utrzymać się Tak. chociaż te następne 5 minut i jeszcze coś się nowego pojawi, ale... Girl, przykro mi. Nic z tego nie będzie. Nic, sorry Krystian. Dobra, na koniec może jeszcze zostawimy was z tym pięknym logo. Po prostu ja jestem zachwycony tym logo. Ja też. Które logo Christiana Paula wyglądające jak logo Christiana Diora. Może po prostu takie ma ambicje. Może Nie wiem tak. co prawda, co na to, wiesz, sama marka Christiana Diora. Nie wiem, czy jest zachwycona, ale wiecie, warto marzyć, warto śnić. Może niekoniecznie w TVP. No ale wiecie, każdy idzie jakąś swoją drogą. No tak, zdecydowanie. Więc życzymy wam wielu pięknych, modowych przygód w najbliższym czasie. I samych żegnamy sukcesów. się tym samym. Pa!